Hello again, witam znowu. The 12th of January 2021, 6 p.m. Krakow, Poland. 12 stycznia 2021 roku, 6 po południu, Kraków, Polska. We are moving on to the next part of a series of notes concerning love. Przechodzimy do kolejnej części serii notatek poświęconych miłości. We're doing the song The Blood That Moves the Body. Robimy piosenkę The Blood That Moves the Body. So, as usual, we shall read the text. Jak zwykle przeczytamy tekst. Then you'll take some time for your analysis. Potem będziecie mieć trochę czasu, poświęcicie trochę czasu analizie swojej własnej. And then we'll go through the text together. And you can listen to the song now, so that you would not lose the overall context. Możecie teraz posłuchać piosenki jeszcze, żeby nie stracić całościowego kontekstu. So I assume you're doing the job during the pause. Zakładam, że wykonujecie tę pracę w czasie pauzy. And now we can continue. So let me remind you. A teraz możemy kontynuować. Pozwólcie, że Wam przypomnę. We are working on the different words related to love. Pracujemy nad różnymi słowami związanymi z miłością. Logman Language Activator. And we have 12 categories. Mamy 12 kategorii. So let me read them to you for the sake of clarity. Once again, pozwólcie, że Wam je przeczytam jeszcze raz dla jasności. 1. To love someone, especially a member of your family. Kochać kogoś, zwłaszcza członka swojej rodziny. 2. A feeling of love, especially for a member of your family. Uczucie miłości, zwłaszcza dla członka swojej rodziny. 3. To love someone very much, especially a member of your family. Bardzo kogoś kochać, zwłaszcza członka swojej rodziny. 4. Words for describing people and the way they feel or behave when they love someone. Słowa do opisywania ludzi i sposobu, w jaki się czują lub zachowują, kiedy kogoś kochają. 5. The people you love, especially members of your family. Ludzie, których kochasz, zwłaszcza członkowie Twojej rodziny. 6. To love someone and feel sexually attracted to them. Kochać kogoś i czuć do niego lub do niej pociąg seksualny. 7. To begin to love someone that you are sexually attracted to. Zaczynać kochać kogoś, do kogo czuje się pociąg seksualny. 8. To have strong and uncontrollable feelings of sexual love for someone. Mieć silne, niekontrolowane odczucia miłości natury seksualnej w stosunku do kogoś. 9. A feeling of love for someone that you are sexually attracted to. Uczucie miłości dla kogoś, do kogo czuje się pociąg seksualny. 10. Words for describing relationships, behavior, feelings, etc. that involve sexual love. Słowa do opisywania związków, zachowania, uczuć itd. itp. zawierających element miłości seksualnej. 11. Someone that you love, or people who love each other in a sexual way. Ktoś, kogo kochasz, lub ludzie, którzy kochają się nawzajem w sposób seksualny. 12. Feeling that no one loves you. Poczucie, że nikt Cię nie kocha.
So these are the 12 categories, and we have gone through a feeling of love, especially a member of your family, which was the second category. Przeszliśmy przez poczucie miłości, zwłaszcza dla członka swojej rodziny, to druga kategoria. And we had such words as love, affection and devotion. So love to start with, love na początek, then affection, a feeling of love and caring, uczucie miłości, troski, then devotion, i potem devotion. A feeling of loving and being loyal to someone, especially over a long period of time. Uczucie miłości i lojalności wobec kogoś, zwłaszcza przez długi okres czasu. We focused our attention, skoncentrowaliśmy naszą uwagę on such words as, na takich słowach jak love for, words or words for expression, słowach lub wyrażeniach, like, jak, no like such as, takich jak love for, affection for, devotion, show affection, caring, loyalty, support. So now, from the feeling of love, especially for a member of your family, teraz od uczucia miłości, zwłaszcza dla członka swojej rodziny, we're moving to a feeling of love for someone that you are sexually attracted to. Uczucia miłości do kogoś, kto pociąga nas seksualnie. So this is a different category. And we have love to start with. Oh, I have not read it for you. Oh, you see? Tough times. Trudne czasy. Nie przeczytałam wam, widzicie? Trudne czasy. And it does not help. I to nie pomaga. So let me read it now. Pozwólcie, że przeczytam teraz. Love. She's been out with him every day this week. It must be love. His love for his wife will never change. Kennedy's love affair with Marilyn Monroe was well publicized. A relationship with someone you love, especially when you already have a wife, boyfriend, etc. She would only marry for true love, because she never wanted to get divorced. A very strong feeling of love. Passion. A strong and exciting feeling of love for someone you are extremely sexually attracted to. All the passion in their marriage has died. He loved her still, with just the same passion as he always had. Romance. A feeling of being in love. The small ad read, 21-year-old male, 6, blonde girl, for fun and romance. If it's romance you want in Paris, if it's romance you want, Paris is the place to go. So let me pause now. Pozwólcie, że zrobię pauzę teraz. So we can resume our work. Możemy ponownie podjąć naszą pracę. A feeling of love for someone that you are sexually attracted to. Czucie miłości do kogoś, do kogo jest się, kto pociąga nas seksualnie. Love.
She's been out with him every day this week. It must be love. Every day, codziennie. This week, w tym tygodniu. It must be love. To musi być miłość. To na pewno jest miłość. That means. It certainly is love. That means. To znaczenie. So, let's work out. Rozpracujmy. She's been out. What tense is it? Jak to czas gramatyczny? Well, we have a problem with she's. Mamy problem z she's. Because we know she's, bo znamy she's as she is. She is been out? No. It's not the right answer. To nie jest właściwa odpowiedź. She has been out. Okay, so she's can stand for she is or she has. And here the apostrophe stands for two letters. Tutaj apostrof zastępuje dwie litery. H-A. Ha. Ha-a. So, if you know that it's she's been out, she has been out, which tense is it? Has and past participle. Has i imię słów wiernym. Perfect. Right, because we have the past participle. Zgadza się. Perfect. Łączący, bo mamy past participle. And has is a present tense form. Has to forma czasu gramatycznego teraźniejszego. She has a lot of friends, ma dużo przyjaciół. She has been out, present, perfect. Simple. Fact. The connection between the past and the present tense. Połączenie między przeszłością i czasem teraźniejszym. This week. W tym tygodniu. So, this week has been going on for some time. Więc ten tydzień trwa już od pewnego czasu. And it has not ended yet. Jeszcze się nie skończył. So we are still in this week, which is the past connected with the present time. Co jest przeszłością połączoną z czasem teraźniejszym. So this is grammar. To jest gramatyka. Full of meaning. Pełna znaczenia. Now, be out. Well, we need to go out. Musimy przejść do go out. So look, popatrzcie. Go out can mean. Go out może oznaczać. Okay, it's called a phrasal verb. Nazywa się to phrasal verb, czyli czasownik, ale po polsku wam nie powiem jak. But what you need to remember and know
co musicie pamiętać i wiedzieć, is that the meaning is different from separate words. Znaczenie jest inne od pojedynczych słów. Something like an idiom, but different grammatically. Coś takiego jak idiom, ale inne pod względem gramatycznym. So you have the verb go and you have a preposition. Macie czasownik go i przyimek out. If you are rude, jeśli jest się niegrzecznym, and you want someone to leave the room, i chcecie, żeby ktoś wyszedł z pokoju, you can say out. In Polish, we would not say na zewnątrz. We would say wyjdź. But in English it works. Ale po angielsku to działa. So, something can be out. Coś może być na zewnątrz. Something can be in. Coś może być wewnątrz. Something can be up. Coś może być w górze. Something can be down. Coś może być w dole. A book can be on the table. Książka może być na stole. Or it can be under the table. Albo może być pod stołem. And so on. I tak dalej. And when I say and so on, a kiedy mówię and so on means something different from not. On oznacza coś innego niż na. As in the book is on the table. Jak książka jest na stole. So the first on, the book is on the table, is simple. To pierwsze on, książka jest na stole, jest proste. But then, ale potem, there is a long list of meanings. Jest długa lista znaczeń. Of the word on. Słowa on. So let's learn what we have in our texts. Nauczmy się tego, co mamy w naszych tekstach. For a start, na początku. But remember, these little words, te małe słowa, are very important. Są bardzo ważne. So you have and so on means i tak dalej. On as continuation. On jako kontynuacja. Go on literally each and on dalej, continue. Go on, continue. Continue. So, go out. We'll focus on go out for a while. Koncentrujemy się przez chwilę na go out. Go out can mean. Go out może znaczyć. Well, it can mean go out of the room. Wyjdź z pokoju. That is quite literal. To jest dość dosłowne. And now we're moving on to the things that are not that literal, które nie są tak dosłowne. So, go out can mean to go on a date with someone. Iść z kimś na randkę. So we can say tomorrow I will go on a date with my boyfriend. Jutro pójdę na randkę z moim chłopakiem. And that is very clear.
I to jest bardzo jasne. But we can also say, możemy także powiedzieć, tomorrow I will go out with my boyfriend. And it means the same. Znaczy to samo. But we must think. Ale musimy pomyśleć, which go out it is. Które to go out? Is it only, look at the second one, to leave one's home? Wyjść z domu. One's, czyjś, swój, właściwie swój. One, I have not explained it to you. We will arrive there. Or we will not arrive there. Dotrzemy tam albo tam nie dotrzemy. Let me think later. Let's start with leave. Pozwólcie, że pomyślę później. Leave. Opuścić. Wyjść. Leave home. Home, dom. Leave home, wyjść z domu. Opuścić dom. So, for now, if you can remember, na teraz, jeśli możecie zapamiętać, that when you see once, written like that, one, apostrophe s, this is still another tree. To wciąż, to jeszcze inne drzewo. The tree where we put my, your, his, her, it's, our, your. We need to put your twice because we have singular and plural. Your musimy tam wstawić 2 razy, bo mamy liczbę pojedynczą i mnogą. There. So, I leave my home every day. You leave your home every day. He leaves his home every day. She leaves her home every day. It leaves its home every day too, because it's a little computer I carry with me everywhere. It's my laptop. On opuszcza swój dom codziennie, wychodzi ze swojego domu codziennie także. Ponieważ biorę go ze sobą, ponieważ to jest mój ponieważ biorę I forgot the sentence. W każdym razie biorę ze sobą swój komputer wszędzie. To mój laptop. So, my laptop has its home too. Mój laptop też ma swój dom. We leave our home every day. You leave your home every day too. And they leave their home as well. Także. So, let's go back to our sentence. Tomorrow I will go out with my boyfriend. Does it mean that we will leave home? Maybe our home, maybe we live together, może mieszkamy razem. Or does it mean something else? To znaczy, że wyjdziemy z domu, tylko być może mieszkamy razem? Czy znaczy to coś innego? Well, you have to think. So, you decide. To go on a date with someone. Iść z kimś na randkę. To leave one's home. Wyjść z domu. Different meanings. The same phrasal verb. Go out.
Now the third example. Teraz trzeci przykład. To go on a date with someone, iść z kimś na randkę, to leave one's home, wyjść z domu. Różne znaczenia. Ten sam phrasal verb. Go out. Now let's look at the third one. Teraz spójrzmy na trzeci przykład. To no longer be trendy or fashionable. A totally different meaning. Zupełnie inne znaczenie. No longer, long, długo. Longer, dłużej. No longer, nie dłużej. To znaczy już nie, już się skończyło. No longer. Be trendy, być trendy lub fashionable, modny. So, tomorrow my boyfriend will go out. Well, let's go through the three. Przejdźmy przez te trzy definitions and meanings. Przejdźmy przez te trzy definicje i znaczenia. Tomorrow my boyfriend will go out. Jutro mój chłopak pójdzie na randkę. With someone else? Z kimś innym? Tomorrow my boyfriend will go out. So I can see my best friend at last. Jutro mój boyfriend wyjdzie z domu. Więc w końcu mogę zobaczyć się z moją przyjaciółką. Tomorrow my boyfriend will go out. High time to find a different one. Jutro mój chłopak wyjdzie z mody. Najwyższy czas znaleźć nowego. Okay, it was a joke. Hopefully we don't think of our boyfriends this way. Dobra, to był żart. Miejmy nadzieję, że nie myślimy o naszych chłopakach w ten sposób. But you can see the difference in meaning, can't you? Ale widzicie różnicę w znaczeniu, prawda? So, remember, we always need to know which meaning we use. Zawsze musimy wiedzieć, którego znaczenia używamy, or which meaning is used by someone we are listening to. Albo które znaczenie jest używane przez osobę, której słuchamy. So go out can mean to go on a date with someone, to leave one's home, to no longer be trendy or fashionable, and a few other things. I kilka, well, perhaps more than a few, może więcej niż kilka innych rzeczy, other things. So, she's been out with him every day this week. It must be love. So, they have been dating. Chodzili na randki. His love for his wife will never change. Jego miłość dla swojej żony nigdy się nie zmieni. It will change. Zmieni się. No, it will never change. Nie, nigdy się nie zmieni. Kennedy's love affair with Marilyn Monroe was well publicized. Love affair. Whose love affair? Czyj love affair? Kennedy's. Kennedy'ego. Romans Kennedy'ego z Marilyn Monroe with preposition.
przyimek. Was well publicized. Publicized, nagłośniony, made public, uczyniony publicznym. Well, dobrze. Well publicized as a whole, jako całość. Was simple past. A fact in the past. Fakt w przeszłości. Passive voice. Well, actually not passive voice because it's used as a whole, so, but grammatically passive voice. Gramatycznie, właściwie nie strona bierna, bo to jest całość, well publicized, ale like forbidden, zabronione. It is forbidden. To jest zabronione. So you can it is grammatically past participle, but it has become a meaningful part of a language on its own. Jest to gramatycznie past participle, ale stało się częścią języka znaczącą samą w sobie. So publicized, past participle, well, adverb. Imię słów bierny i przysłówek. So what is a love affair? Więc czym jest love affair, romance? In English, love affair is different from romance. Well, perhaps different, perhaps not so different. You need to work it out. Musicie to rozpracować. Może inny, może nie, może coś innego niż romance, może nie coś innego. Musicie to rozpracować sami. Let's read the definition. A relationship with someone you love. Związek z kimś, kogo kochasz. Especially when you already have a wife, boyfriend, etc. Zwłaszcza jeśli już masz, already już, zwłaszcza jeśli już masz żonę, chłopaka, etc. itd. itp. She would only marry for true love because she never wanted to get divorced. Ona wyszłaby za mąż tylko z prawdziwej miłości, ponieważ nie chciała się nigdy rozwodzić. Do you remember our sentences? This person would understand. Ta osoba by zrozumiała. This person would know. Ta osoba by wiedziała. This person would help. Ta osoba by pomogła. This person would marry. Ta osoba wyszłaby za mąż. This person would marry. Ta osoba by się ożeniła. So, he would marry. On by się ożenił. She would marry. Ona wyszłaby za mąż. For true love. Dla prawdziwej miłości. Literally, dosłownie. Because, ponieważ she never wanted. She wanted, ona chciała. She never wanted. Ona nigdy nie chciała. To get divorced. Divorce
rozwieź się. Divorced, past participle, the third tree. Written, spoken, divorced, rozwiedziony. Get divorced, jako całość, rozwieź się. We use get to move from one state to another. Używamy get, żeby przenieść się z jednego stanu do drugiego. Get busy. Busy, zajęty, pracujący nad czymś. Get busy. Okay? So now you are lazy. You don't do anything. Teraz jesteś leniwy. Nic nie robisz. Get busy. We change from lazy to busy. Zmieniamy stan z lazy w busy. Z leniwego, zajętego, zapracowanego. Get clear. You know, you're talking and I have no idea what you are really saying. Mówisz i mówisz i nie mam pojęcia, co tak naprawdę mówisz. Get clear. Okay? So, change from confusion into clarity. Zmień, we change the state. Zmiana stanu z confusion, zamętu, niejasności na clarity, jasność. Get dressed. Get dressed. So there's a woman. She comes into the room all naked. And the man is married. And he says, for goodness sake, get dressed. Jest kobieta, wchodzi do pokoju roznegliżowana. A ten mężczyzna jest żonaty. Mówi, na miłość boską, ubierz się. So, the change of the state from one into another. Zmiana stanu z jednego na drugi. Get divorced. We are married. We need to get divorced. Or no. Jesteśmy małżeństwem. Ja jestem zamężna, ty jesteś żonaty. Musimy się rozwieść. Albo nie. A very strong feeling of love. True love is a very strong feeling of love. Bardzo silne uczucie miłości. Passion. A strong and exciting feeling of love for someone you are extremely sexually attracted to. A strong and exciting feeling. Silne i podniecające. To excite, podniecać. Ale też pobudzać. But also, it doesn't have to be sexual. To nie musi być seksualne. But here it's sexual, of course. Ale tutaj jest oczywiście seksualne, because we are talking about a feeling of love for someone that you are sexually attracted to. Ponieważ mówimy o uczuciu miłości dla kogoś, do kogo to pociąga seksualnie. A strong and exciting feeling. Silne i podniecające uczucie miłości for someone, dla kogoś you are extremely sexually attracted to. So you are attracted to someone. You are sexually attracted to someone. You are extremely sexually attracted to someone.
extreme is kraniec. So if you have the axis, jeśli macie oś and it goes from 1 to 10 or from 0 to 10, jeśli macie oś i ona przechodzi od 1 do 10 albo od 0 do 10, 0 and 10 are extremes. 0 i 10 to wielkości krańcowe. So, if you are extremely attractive, that is really strong. Jeśli jesteście extremely attractive, to jest to naprawdę mocne. Silne i podniecające uczucie miłości do kogoś, kto cię bardzo, niezwykle, wyjątkowo pociąga seksualnie. All the passion in their marriage has died. Passion, namiętność. All the passion, cała namiętność, cała ta namiętność. In their marriage, ich małżeństwie. Has died. Die, umrzeć. Has died. Died, participle, past participle. Has died. Present, perfect tense. Czas teraźniejszy, łączący, prosty, simple, fakt, prosty, fakt. He loved her still. With just the same passion as he always had. Simple past. He loved her. On ją kochał. Still, ciągle. Wciąż ją kochał. He loved her still. With the same passion. Z tą samą namiętnością. Just the same passion. Dokładnie z tą samą namiętnością. As, z jaką, he always had. So, as he had always loved her, with. Z jaką ją zawsze kochał. So, he had loved her with passion. Before their first baby was born. Kochał ją z namiętnością, zanim urodziło się ich pierwsze dziecko. And when their first baby was born, i kiedy urodziło się ich pierwsze dziecko, he loved her still with the same passion as he always had. Wciąż ją kochał, dokładnie tą samą namiętnością, z jaką kochał ją zawsze. Okay? So past, perfect, simple. He had always loved her with passion. And then he loved her still with just the same passion. Simple past. He had always loved her is before he loved her still with the same passion. He had always loved her. Zawsze ją kochał jest przed. He loved her still. Ciągle ją kochał.
With the same passion. Z tą samą. Nie pasją, tylko namiętnością. Excuse me. Pasja is something different in Polish. Pasja to coś innego po polsku. Namiętność. Past perfect, simple, is more in the past. Past perfect simple jest bardziej w przeszłości. Had loved. Simple past is in the past, but not so much in the past as past perfect simple. Simple past, czas teraźniejszy prosty, jest w przeszłości, ale nie tak bardzo w przeszłości jak czas past perfect simple. Czas przeszły łączący prosty, which connects the past with the past, który łączy przeszłość z przeszłością. So he loved her still with just the same passion as he always had. Romance. A feeling of being in love. Uczucie zakochania. The small ad read, 21-year-old male seeks blonde girl for fun and romance. Small ad, drobne ogłoszenie. The small ad read, mówiło. So we have a different meaning of the word read. Mamy inne znaczenie słowa read. Let me look at Longman. Pozwólcie, że spojrzę na Longmana. That is at the dictionary, to znaczy na słownik. That is actually check it in a dictionary, sprawdzę to w słowniku. Where is it? Gdzie to jest? Ha! 4. No, not 4. 4, nie 4. Here, 3. Of written words. W odniesieniu do słów napisanych. To have a particular form. Mieć konkretną formę. To have a particular form. You know these words already. Znacie już te słowa. To have a particular form or produce a particular effect when read. Lub produce, wywoływać. Produkować, czyli wywoływać. Wywoływać a particular effect. Konkretny efekt. When read. When they are read. Kiedy są czytane. When read, kiedy czytane. Past participle. The first tree. Trzecie drzewo. Written. Napisany. Pisany. Different from piszący. Writing. The words written in the letter. Słowa napisane w liście. The person writing the letter. Osoba pisząca. The words read. Słowa czytane. The words spoken. Słowa wypowiedziane. The words written. Słowa napisane. The person writing the words. Osoba pisząca te słowa. The person speaking the words. Osoba mówiąca te słowa. The person reading the words. Osoba czytająca te słowa. So, mieć konkretną formę lub wywoływać
konkretny skutek, kiedy są czytane. For instance, the name should read Benson, not Fenton. To imię, how to translate it, jak to przetłumaczyć? Powinno być napisane Benson, nie Fenson, czy cokolwiek, or whatever else, cokolwiek innego. Her letter reads as follows. Nie, to jest za trudne. Okay, I'll give you this one too. Ten też wam dam. Ten przykład też wam dam. Her letter reads as follows. And now we quote the letter. I teraz cytujemy list. As follows, jak następuje. Her letter reads as follows. So when I quote it, you get the form. Kiedy zacytuję, otrzymacie formę. So this is how it reads. I rewrote the last paragraph because it didn't read very well. Przepisałam ostatni akapit, ponieważ nie czytało się go zbyt dobrze. So, forma, efekt, czyli to, co czytamy. The form, the effect, that is what we actually read. So the small ad read, quote, cytuję. "21-year-old, male, 6, blonde girl for fun and romance." 21-latek, 21-year-old, is someone who is 21 years old. 21-year-old to ktoś, kto ma 21 lat. Stary na 21 lat. Male, płci męskiej. 6, szuka. Girl, dziewczyna. Blonde girl, blondynka. For, what purpose, w jakim celu? Fun, zabawa, and romance, i romance. That is a feeling of being in love. To znaczy uczucia bycia zakochanym, uczucia zakochania. If it's romance you want, Paris is the place to go. Jeśli chcesz romansu, najlepiej pojechać do Paryża. Literally, Paryż jest tym miejscem, gdzie powinieneś pojechać. Paryż jest tym miejscem do pojechania. To put it incorrectly in Polish, ujmując to niepoprawnie po polsku. But this is really the structure. So let's look at the structure. Spójrzmy na tą strukturę, at this construction, na tą konstrukcję. What do you want? Do, we are asking a question. Zadajmy pytanie. Do. What do you want? Co chcesz? Czego chcesz? If it's you want, jeśli
Hmm. To. If it's romance you want, Paris is a place to go. If it's adventure you want, is a place to go. Adventure, przygoda. So think of the place that you associate with adventure. Pomyślcie o miejscu, które kojarzycie z przygodą. If it's adventure you want, is a place to go. If it's career you want, kariera. If it's career you want, is a place to go. Now think of a place that you associate with career. Teraz pomyślcie o miejscu, które kojarzycie z karierą. If it's happiness you want, is a place to go. Happiness, szczęście.